Znacie kogoś, kto pije alkohol i po alkoholu staje się agresywny? Mamy żołądki, które trawią, mamy jeść, mamy głowę, która myśli albo buja w obłokach, mamy myśleć i bujać w obłokach. Były słodycze nami rządzą większością osób, że muszą jeść. Emocje zajadamy jedzeniem. Jakbyśmy bezdomnemu podarowali na przykład 100 000 złotych, no on nie wie, co z tym zrobić. Wszystko straci bardzo szybko. Inne badania pokazują, że wystarczy na 30 sekund wejść do zimnej wody, żeby przedłużyć swoje życie o 14 lat. Jedz to, co uważasz, że dla ciebie jest najlepsze zawsze. Im mniej jecie, tym się lepiej czujecie. Jeżeli jecie za dużo albo za mało, to znaczy, że to jest problem emocjonalny. Drama Queen albo Drama King, królowie dramatu. Cokolwiek się nie wydarzy, tą daną rzecz czy sytuację robią 10 albo 100 razy większą, niż ona w rzeczywistości jest. Jeżeli mamy przekonanie, że siedzenie na kanapie, jedzenie chipsów jest zdrowe, to też tak będzie. To, co jest najpiękniejsze, to, co jest najbardziej wartościowe, to, co przynosi nam najwięcej szczęścia, nie da się tego zobaczyć, ani nie da się tego dotknąć. To jest coś zawsze niematerialnego, coś, co nie da się uchwycić tymi zmysłami, którymi nasz mózg łączy się ze światem zewnętrznym, tym materialnym. Ale to, co przynosi nam największe spełnienie, największą radość, można poczuć tutaj, sercem. I w sumie może od tego chciałam zacząć. Bo my często mówimy, że mamy mózg, tak? I potem mamy kolejne mózgi. Słyszeliście na pewno już takie teorie, że nasze jelita to jest drugi mózg, tak? Słyszeliście? Mamy 3 mózgi ogólnie. Generalnie mamy 3 mózgi, czyli takie ośrodki, które są związane z naszą wiedzą, z naszą mocą, z naszym rozumieniem. To jest mózg taki fizyczny, nasze serce, no i nasze jelita, albo splot słoneczny, jakkolwiek to się nazywa, ale chodzi o ten obszar brzucha. I wszystkimi tymi 3 obszarami, mózgami albo sercami łączymy się ze światem energetycznym i fizycznym. Nasz umysł, tutaj ten w głowie, mózg w głowie jest rozwijany, nauczany przez kilkanaście albo przez kilkadziesiąt lat. A tu mam wrażenie, że zaczynamy gdzieś tam się orientować dopiero jak już jesteśmy dorośli, czyli zastanów się, ile miałaś lat, kiedy pierwszy raz zaczęłaś się interesować swoim rozwojem, takim nie intelektualnym, nie takim osobistym, rozwojowym, miękkim, ale takim na poznanie siebie, na zrozumienie siebie. My to nazywamy rozwojem duchowym. Tu uczymy się w szkole, tu jak już jesteśmy raczej dojrzali i widzimy, że to nie działa, więc zaczynamy szukać jakiegoś rozwiązania. O tym trzecim bardzo często zapominamy. I tylko myślimy sobie, dodam sobie na przykład błonnika, to będę lepiej trawić, albo będę pić wodę z cytryną, to moje ciało się będzie lepiej czuło, tak? Ale z tym mózgiem zupełnie inaczej można też trochę pracować, nie tylko jedzeniem, chociaż jedzenie to jest bardzo ważna sprawa, bo jak mamy żołądek, to znaczy, że on po coś jest, i jelita tak samo, ale też energetycznie można z tym ośrodkiem pracować, więc jak tylko macie okazję, to zajmujcie się tym miejscem, bardzo ważne miejsce, bo to miejsce tworzy połączenie z innymi ludźmi. Tak, jeżeli chodzi ogólnie o podniesienie swojej energii i właśnie podniesienie swojego stanu, bo to, co możecie zrobić, od czego można zacząć zawsze, przede wszystkim, to zacząć właśnie najłatwiej jest, może tak, od swojego ciała. Od swojego ciała jest najłatwiej, bo jak już z ciałem dojdziemy do ładu, kiedy nasze ciało nie będzie, może nie będziemy mu przeszkadzali w tym, żeby się regenerowało, żeby właściwie pracowało, to ono wtedy będzie pracowało dla nas i będzie dla nas narzędziem do tego, żebyśmy mogli spokojnie i pełni energii realizować wszystkie swoje cele, wszystkie swoje założenia, wszystkie swoje pomysły i plany. I dopiero kiedy tą energię właśnie zmagazynujemy w ciele, kiedy wytworzymy tą nadwyżkę energii, wtedy tą nadwyżkę energii możemy przekierować w różne obszary, w różne miejsca, w które będziemy w danym momencie chcieli, w danym momencie będziemy potrzebowali. Taka energia też nam się przyda do manifestacji różnych rzeczy, bo żeby coś przyciągnąć, no to też pewien wkład energetyczny musimy tutaj wykonać. Ale wracając do tego właśnie naszego ciała. Najprościej zacząć jest od ciała, bo można korzystać z narzędzi rozwoju duchowego i one tak naprawdę dają najlepszy efekt i najszybszy,
ale będzie to krótkotrwały efekt i krótkotrwałe działanie, jeżeli wasze ciało nie będzie pracowało na waszą korzyść, tylko będzie, można wam powiedzieć, przeszkadzało. Ale ono wam nie przeszkadza, ono was informuje o tym, że coś jest nie tak i że warto zwrócić uwagę, że coś się dzieje, bo wszystkie komunikaty z ciała, czyli że właśnie macie brak energii, że się źle czujecie, że boli was głowa, że boli was brzuch, że cokolwiek, jakikolwiek stan zapalny w ciele i tak dalej, wszystko co się dzieje, co nie tak, to jest tylko i wyłącznie informacją dla was, że warto poświęcić i zwrócić większą uwagę właśnie na swoje ciało. I zamiast to bagatelizować, albo zamiast od razu w panice lecieć do lekarza, czy do apteki po jakieś leki i tak dalej, warto posłuchać siebie i co tak naprawdę to ciało nam chce przekazać. Bo ja powiedziałem takie słowo, że ciało nam przeszkadza. Ciało nigdy nam nie będzie przeszkadzało, jeżeli my mu przestaniemy przeszkadzać. Bo tak jak wspomniałem, nasze ciało ma genialną umiejętność regenerowania się. Jeżeli tylko przestaniemy go zatruwać na co dzień, to ono sobie doskonale już samo ze wszystkim poradzi i będzie nam służyło, będzie dla nas, tak jak jest, nasze ciało jest po to, że jest takim dla nas pojazdem tutaj, takim, ktoś inny tu można powiedzieć, że jest świątynią, o którą należy zadbać, aczkolwiek bez ciała trudno nam się poruszać w tej rzeczywistości, więc skoro mamy to ciało, skoro jeden z naszych mózgów znajduje się w jelitach, to warto też na nie zwrócić uwagę, bo jak zadbamy o tą sferę w pierwszej kolejności, czyli będziemy regularnie ćwiczyć, dostarczając energii swojemu ciału, będziemy dbali o dietę, będziemy odpowiednio się nawadniali, będziemy robili różne ćwiczenia dla nas relaksacyjne, przede wszystkim też będziemy dbali o jakość swoich emocji, bo musicie też wiedzieć, że emocje to jest umysł. Emocje nigdy nie pochodzą z serca. Emocje zawsze pochodzą z umysłu. I często ludzie rozdzielają umysł od emocji, a umysł i emocje to jedno. Umysł sam w sobie nie potrafi czuć, w sensie nasz mózg. Mózg nie potrafi czuć i używa do tego emocji. To jest taka tania sztuczka, można powiedzieć, dzięki której w dalszym ciągu udaje szefa. Czyli mówi, ja jestem bossem tutaj, ja tutaj rządzę, bo poprzez emocje steruje naszymi zachowaniami. Ale tak jak wspomniałem, emocje nie pochodzą z serca. Z serca pochodzą uczucia. I jeżeli kierujemy się w życiu uczuciami, czyli kierujemy się tym, skupiamy się na tym naszym prawdziwym umyśle, wtedy te plony, jakie zasiejemy, będą słodkie, a jeżeli będziemy kierowali się umysłem i będziemy polegali na umyśle, czyli polegali na emocjach, jakie nami rządzą, wtedy te plony będą różne, z reguły będą gorzkie, bo kierując się emocjami, polegamy tylko i wyłącznie na umyśle, a musicie wiedzieć, że umysł niekoniecznie wie, co jest dla was najlepsze. On się kieruje tymi informacjami, które do tej pory zdobył. Umysł działa tylko na podstawie przeszłości, przeszłych wydarzeń. On analizuje wszystko, co do tej pory wiedzieliście i określa, czy to jest dla was bezpieczne, czy nie. Bo to jest ten tak zwany umysł gadzi, który ma za zadanie albo was chronić przed czymś, przed jakimś zagrożeniem, czyli możecie czymś walczyć, albo możecie przed czymś uciekać. I to jest główne zadanie umysłu, świetnie się z tego wywiązuje, jest bardzo potrzebny i ważny, aczkolwiek jak polegamy na umyśle, polegamy na swoich emocjach, czyli dajemy się tym emocjom wciągnąć, no to wtedy mamy efekt taki, jaki mamy najczęściej. Jeszcze wrócę do tej rzeczy, którą powiedziałeś, że warto pracować z ciałem. Oczywiście wiecie, że wszystko zależy od naszych podświadomych przekonań. Jeżeli mamy przekonanie, że coś nam służy, to tak będzie. Jeżeli mamy przekonanie, że papierosy nam służą i są dla nas zdrowe, to będą zdrowe. Będą przynosiły tylko odporność, zdrowie i długowieczność być może.
jeżeli mamy przekonanie, że siedzenie na kanapie, jedzenie chipsów jest zdrowe i dzięki niemu wyglądamy szczupło, fit i jesteśmy pełni energii, to też tak będzie. Jeżeli mamy przekonanie, że picie 4 kaw dziennie sprawia, że organizm funkcjonuje, hormony właściwie pracują w tym organizmie i wszystkie procesy zdrowotne są dobrze zachowane, to też tak będzie. Ale kto z Was takie przekonania ma? A ja chciałam zwrócić tutaj jeszcze taką uwagę, bo my nie bez powodu przyszliśmy do ciał fizycznych. Po to przyszliśmy do ciała fizycznego, żeby doświadczać wszystkiego, co z tym ciałem fizycznym się wiąże, czyli ruch. Ciało zostało zaprojektowane do ruszania się, a nie do siedzenia, tak? Mamy stawy, one są ruchome, one nie są takie wyprostowane, prawda? Jesteśmy zaprojektowani do ruszania się. Co więcej, jest mnóstwo takich badań naukowych, które pokazuje, jak wystarczy, że nawet 10 minut dziennie aktywności sprawia, że komórki utrzymują taką substancję, która odpowiada za zdrowie i długowieczność. 10 minut dziennie chociażby. Tak? Inne badania pokazują, że wystarczy na 30 sekund wejść do zimnej wody, żeby przedłużyć sobie życie o 14 lat. Tak? Znaczy w sensie nie chodzi nam o przedłużanie życia o 14 lat może, ale o dodanie życia do tych lat, które mamy. Tak? Na przykład ja się kiedyś zajmowałam chiromancją, to była taka moja zajawka, gdzie bada się linię dłoni i odczytuje się przeszłość albo przyszłość, tak? Znaczy przeszłość w sensie teraźniejszość, to jest to samo, i przyszłość. Zawsze pierwsza osoba, jak zaczyna bawić się w chiromancję, to patrzy sobie na linię życia, żeby sprawdzić, jak długo będę żyć. I otóż, kochani, linia życia niekoniecznie, znaczy można to też odczytać, ale niekoniecznie pokaże, ile będę żyć, ale jaką jakość ja życia będę mieć. I bardziej bym zwróciła na to uwagę, że chodzi o to, żeby nasze życie było pełne życia, a nie trudności, zmagań, problemów, nieszczęść, tak? I tego wszystkiego trudnego, co do nas przychodzi, tylko żeby to była fajna jakość życia, żeby to było dużo energii, witalności, szczęścia, radości. I można do tego dojść, zmieniając swoje przekonanie, i to jest super, my to robimy i każdemu polecamy. Bez przekonań wszystko inne będzie trudno, ze wszystkim innym będzie trudno. Jak masz przekonanie, to potem łatwo ci jest, ale na przekonaniach się nie kończy, bo w ciele fizycznym będąc, o to chodzi, żeby angażować też wszystkie inne aspekty naszego tutaj istnienia, czyli przekonania tutaj, pracę z sercem tutaj, pracę z ciałem, ruch, tak, i pracę z przepływami energetycznymi, bo my tym wszystkim jesteśmy. I jedni wybierają taką drogę, że będę tylko manifestować, będę sobie wizualizować, będę zmieniać przekonania. Super. Jeżeli ktoś wybiera taką drogę, fantastycznie. My raczej jesteśmy z tego innego nurtu, żeby pracować ze wszystkim. Zresztą sami też powtarzamy, że przekonanie fajnie, ale to przekonanie też się nie rozwinie, dopóki my nie będziemy go stymulować. I jak je stymulujemy? No, na wiele sposobów. Po pierwsze, działając w świecie fizycznym, ruszając się. Na przykład teraz robimy sobie tydzień takiego oczyszczania i to nie jest oczyszczanie ciała tylko, bo jak często gdzieś tam u większości osób oczyszczanie to przychodzi na myśl głodówka, tak? Nie robimy głodówki, tylko oczyszczamy się, czyli bardzo świadomie jemy, ale konkretne produkty tylko, o konkretnej porze dnia, z konkretnym naszym zaangażowaniem. Oczyszczamy też umysł, oczyszczamy emocje, oczyszczamy podświadomość, czyli robimy sobie taki tydzień, to robimy raz w roku, 2 razy do roku, gdzie robimy przez kilka dni, tak 5 do 7 dni, totalne oczyszczanie siebie. Dlaczego? Bo to ciało zbiera w różnych momentach, nawet czasami można nie zauważyć, nawet jeżeli ktoś widzi aury, ktoś pracuje z energiami, to czasami sam nie zauważy, że coś mu się przykleiło i po to jest, żeby świadomie przepracować wszystko, co jest związane z nami, czyli fizycznie, energetycznie, mentalnie, na każdym poziomie, po tutaj jesteśmy, tak? Więc mamy nogi, które chodzą i biegają,
i mamy biegać. Mamy języki, które smakują, mamy smakować. Mamy żołądki, które trawią, mamy jeść. Mamy głowę, która myśli albo buja w obłokach, mamy myśleć i bujać w obłokach. Mamy serce, które jest no takim, powiedzmy, jednym z takich większych kanałów połączenia z naszą duszą, z naszą intuicją. Korzystajmy z tego, otwieramy te drzwi jak najczęściej. Więc my jesteśmy z takiego nurtu, żeby angażować wszystko. Bo jak angażujesz wszystko, to wtedy nagle się okazuje, że bardzo, bardzo szybko możesz dojść do takiego momentu w swoim życiu, że mówisz, nie wierzę, że to się dzieje. Nie wierzę, bo wszystko jest magiczne. Ja czasami się spotykam gdzieś tam z znajomymi i mówię, słuchajcie, wiem, przepraszam, ja wiem, że ja żygam tęczą, ale musicie mi to wybaczyć. Ale coraz częściej słyszę, ale ja już też żygam tęczą. Tak? I to się nie dzieje przez przypadek. To nie jest tak, że siedzimy na kanapie i jest fatalnie, jesteśmy w depresji. W ogóle depresję to bardzo szybko można przetransformować w kilka dni. Tylko właśnie trzeba zaangażować się z każdej strony, a zacząć od picia wody. Także polecam bardzo dużo wody dziennie. Zwłaszcza jak ktoś ma takie stany depresyjne, to pić, aż się zaleje tą wodą. Ale właśnie ten stan takiej magii, tego żygania tęczą, tak, czy no także jest fantastycznie po prostu. On się nie dzieje przez przypadek. To jest praca. To jest świadoma praca. U Natalii 3 litry dziś weszło. Bardzo dobrze, Natalia jeszcze trenuje, także super. Jest ruch ciała, jest nawodnienie, mega i się rozwija, tak? Natalia jest z nami na warsztatach, więc fantastycznie. To jest przede wszystkim właśnie takie holistyczne podejście, bo Tak. znamy osoby wśród naszych znajomych także, którzy tylko skupiają się na manifestowaniu, prawo przyciągania i tak dalej. Fajnie to działa, ale ze zdrowiem jest nie tak, jak trzeba. Tutaj mają blokady i nie potrafią pewnych rzeczy przeskoczyć. Z drugiej strony musicie wiedzieć, że dużo łatwiej jest manifestować wszystko i dużo szybciej wszystko do was przyjdzie, jeżeli wy będziecie mieli tą wysoką energię wszystkim w ciele. Tak. Kiedy wy będziecie niejako sami świecić, bo każdy ma w sobie światło, ale tą ilość światła, jaką wydajecie na zewnątrz, to też określa stan waszego ciała, ile jesteście w stanie z siebie dać. Bo jak tej energii nie starcza nawet dla was, no to trudno, żebyście ją dawali na zewnątrz. To jest, wiecie, to powiedzenie z pustego to i Salomon nie naleje, więc najpierw musimy siebie napełnić. To jest to zawsze zwrócenie się ku sobie. Najpierw napełniamy siebie, potem możemy dać innym, a my najczęściej dajemy innym, a siebie traktujemy na końcu. Kto ma tak? Ręka do góry. Że pamięta o wszystkich naokoło i stara się wszystkich naokoło zadowolić, a o sobie, no to jak starczy czasu, albo czasami to w ogóle, no bo może kiedyś, może później. Podnieście rączkę, nie wstydźcie się, ja tak miałem bardzo długo. Fajnie jest, ale jednak trochę wyczerpujące. O, ktoś tu już napisał ja. No, wiele osób tak ma. Ja myślę, że większość osób, które tutaj jest, bo wy jesteście macie wysoki poziom energii już, dosyć wysokie zrozumienie, jesteście tacy empatyczni. To dotyczy większości osób, które rozwijają się już jakiś czas właśnie tak świadomie. Więc nie ma się co wstydzić, podnosić rączki, tak, żeby wszyscy zobaczyli, że nie są sami. Tak, Grażynka pisze, że już poprzednio, Natalia, że już nie teraz. No można się nauczyć. No z tego się wychodzi, tak? Tylko właśnie przez taką świadomą pracę. Tak, bez poczucia winy, jak pisze Maja Laskowska. Dokładnie o to chodzi, żeby nie mieć poczucia winy, że dbamy najpierw o siebie, bo... Magdalena też napisała, już nie. No, już bo nie. można powiedzieć, że najwyższą formą altruizmu i empatii jest zadbanie najpierw o siebie, bo dopiero wtedy możecie dać innym, bo tak to robicie to na siłę, ta pomoc zawsze jest z reguły krótkotrwała, pomagacie komuś, on się poczuje lepiej przez 5 minut albo przez 1 dzień, a za chwilę wróci do was z tym samym problemem, żeby znowu go na was zrzucić, bo wy macie taką fajną energię, no to sobie od was chętnie weźmie, pójdzie. To jest tak, jak często podajemy przykład, jakbyśmy bezdomnemu podarowali na przykład 100 000 złotych. No on nie wie, co z tym zrobić i prawdopodobnie weźmie to wszystko, straci bardzo szybko i tak też jest z waszą energią, którą wy rozdajecie z dobrego serca, można powiedzieć, i w dobrej wierze, na lewo i na prawo. Ludzie od was chętnie biorą, ale przez chwilę lepiej się poczują, nie wiedzą sami, co z tym zrobić i ją roztwaniają, więc
to jest takie błędne koło i potem znowu do was przychodzą i tak dalej, i tak dalej. Tylko tutaj chciałam powiedzieć, żebyście teraz, nie wiem, nie porzucali swoich rodzin na przykład, nie zapakowali teraz walizek, zostawiali swoje dzieci, mężów albo żony i mówicie, to ja teraz jadę i się naprawiam, a wy tutaj sami sobie to robicie. To można robić równolegle, okej? Żeby nie wpadać też w jakąś taką taką troszeczkę schizę, że to ja teraz muszę tylko na sobie się skupić tylko. Nie, to się robi równolegle, że normalnie, żeby było, tak? Naturalnie, spokojnie, ale z dużą uważnością na siebie. Można zrobić też, że gdzieś wyjechać. Po prostu. Jasne. Czasami to się przydaje, żeby taki zrobić sobie czas tylko dla siebie, taki zresetować się, po prostu przemyśleć, co tak naprawdę się chce i tak dalej. Ale paradoksalnie szybciej jest robić to razem z partnerem, będąc w domu, u siebie i tak dalej. Jest trudniej, ale szybciej. Tak, dokładnie. Łatwiej jest wyjechać. To tak zawsze. Łatwiej jest gdzieś uciec po prostu i zostawić to wszystko. Trudniej jest zostać i pracować razem ze sobą i z innymi równolegle, ale efekt jest dużo szybszy, ponieważ dostajemy szybsze zwroty od otoczenia, od rzeczywistości. Od razu. I od razu wiemy, z czym pracować, na czym się skupiać. Nie musimy, bo po takim tygodniu z reguły, ja wam powiem, jak to u mnie bywało, bo ja wyjeżdżałem na takie miesięczne na przykład wypady do Indii. To tam jest w ogóle już inny świat. Tam jest całkiem inna energia, bo jedzie się do powiedzmy ashramu, czyli miejsca, gdzie jest jakiś guru, jakaś istota duchowa, która swoimi naukami przyciąga ludzi. Mieszka się w takim ashramie, jest się całkowicie odciętym od cywilizacji, nie ma telefonów, komputerów i tak dalej, trzeba wyjść do sąsiedniej wioski, żeby na przykład skorzystać z internetu, więc jest takie całkowite zanurzenie. I tam wszyscy są cudowni, wszyscy są wspaniali, szczęśliwi, radość po prostu. Pomagają sobie, genialne rzeczy się tworzą. Jak na filmach niektórych widać w takich ośrodkach, po prostu kraina mlekiem i miodem płynąca. Oczywiście ci ludzie też mają swoje problemy, najczęściej to jest, robią dobrą minę do złej gry, aczkolwiek ta energia, atmosfera tam jest faktycznie wyjątkowa. I można tam popłynąć i odpłynąć i nie chce się potem wracać. Medytuje się, przebywa się z nimi, śpiewa się, wspaniale, po prostu raj na ziemi. Ale w pewnym momencie trzeba wrócić i wracamy na miejsce i ta energia utrzyma się może tydzień, 2, 3, to tak czasami też bywa po warsztatach z reguły. Jeżeli się nie zrobi dobrej integracji wyjściowej, takiej jak my na przykład robimy. Jest efekt taki wow, efekt euforii, jest super, po czym jest powrót do tak zwanej rzeczywistości. I jeżeli my nie jesteśmy na to gotowi, nie wiemy jak odpowiednio przejść ten okres i jak wykorzystać tą energię jako dźwignię do naszego dalszego rozwoju, to potem zostanie tylko wspomnienie, że kurczę, fajnie było, super czas, super moment. Tak jak na wakacjach, czy jakbyśmy po prostu pojechali na takie bardziej duchowe, rozwojowe wakacje. Niewiele nam z tego zostanie, koniec końców. A sztuką właśnie jest, żeby tą energię, tak wysokiej energii nie będziemy w stanie utrzymać, bo wrócimy do domu i od razu będzie to zrób, to trzeba zrobić. Tutaj żona albo partner niezadowolony. Partner albo partnerka, może jak żona to i mąż, ale łatwiej mówić partner albo partnerka, bo on z nami nie był i my wracamy z takiej energii, on jest tutaj, i to się jakoś musi wyrównać. Co to jest integracja? A to kiedyś może o tej integracji powiemy. Integracja więcej. chodzi w sensie o to, żeby to, co rozumie, żeby przeszło do twojego ciała, tak, żeby mogło dla ciebie pracować. Bo to, co jest w umyśle, nie pracuje dla ciebie. Wiedza wcale nie zmienia jakości twojego życia. Inspiruje, może pokazywać różne perspektywy, ale nie sprawia, że zachowujesz się inaczej albo że czujesz się inaczej. Tak? Po prostu bardzo często z wiedzą jest tak, że rozumiemy coraz więcej i mamy jeszcze większą frustrację, bo to się nie dzieje. A to warto, żeby... przykład. Wszyscy wiemy, że warto jeść zdrowo, tak? Że lepiej nie jeść pizzy czy McDonalda, tylko jeść sałatki. Zgadza się?
A kto z Was tak robi na co dzień, żeby mieć taką dietę przez cały rok, codziennie, która jest absolutnie zdrowa? Kto tak robi? Każdy gdzieś tam oszukuje, tak? Siebie trochę. Przychodzą I to święta, makaroniki, inne okazje, bigosiki, rodzinki. pizzę, ciasteczka, lody, no co chwilę coś się zdarza, prawda? Więc jak to zrobić, żeby się nie chciało tego, żeby to, co jest, bo słuchajcie, no, nawet jak popatrzy się na menu większości restauracji, dzisiaj tak sobie spoglądałam, bo mieszkamy niedaleko restauracji, i tak patrzę, mówię, kurczę, tam nie ma nic do jedzenia, wszystko smaczne, ale nie jest nic do jedzenia, bo i dużo nabiału wszędzie, i dużo pszenicy, i dużo mięsa i tak dalej, i tak dalej. To nie są składniki dzisiaj, które odżywiają ciało tak naprawdę. Nie? Więc, ale dobra, bo jakby schodzimy trochę na inne tory. Tak, ostatecznie wszystko jest dla ludzi. Chodzi o to, żeby tak to zintegrować, żeby potem jak patrzysz na sałatę, to czujesz, że to jest twoje, to czujesz, że to cię odżywia, że nie musisz, że to nie jest żaden kompromis twojego dnia, tylko że to jest naturalna potrzeba twojego organizmu i naturalna chęć. I uwielbiasz to robić i że to jest z tobą. Tak? Ostatecznie ja zawsze polecam kierować się tym, co ty uważasz, że jest dla ciebie najlepsze i najzdrowsze, aczkolwiek nie na zasadzie, że dobra, to ta pizza będzie dzisiaj dla mnie zdrowa i wszystko, co jem, to mi służy i nawet ta pizza mi służy, bo tak. Możesz sobie tak powiedzieć, ale to jest trochę jak z afirmacją. Możecie mówić 100 razy daną afirmację, ale jeżeli wasze przekonanie jest mocniejsze, no to ta wasza podświadomość zawsze wygra z czymś, co wy będziecie chcieli przeforsować z poziomu umysłu, czyli z poziomu świadomego. Więc nie zawsze powiedzenie, że coś jest dla mnie zdrowe i bo na przykład macie ochotę na czekoladę i tak dalej, samo powiedzenie zawsze wystarcza. Musi zatem mieć faktycznie świadomość i przekonanie, bo w tym najwyższym rozumieniu to nie ma dużej różnicy, czy wy jecie takie jedzenie, czy takie jedzenie, bo wszystko jest tylko i wyłącznie energią, ale trzeba tam być. A z drugiej strony, jak tam jesteśmy, to też nie jemy tych rzeczy. To jest taki paradoks. Więc tak jak ze wszystkim. Jeszcze tutaj dodam taki inny paradoks. Jeżeli jesteśmy wysoko na skali świadomości, posługujemy się tutaj skalą świadomości Hawkinsa, często ją pokazujemy, więc im wyżej jesteśmy na tej skali, tym nie chcemy pieniędzy, a mamy ich więcej. Tym nie mamy przekonania, że pizza nam służy, ale nie chcemy jej jeść. I tak dalej, i tak dalej. Może tak nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy. Więc to, że ci się zdarzy, że ktoś zje, to okej, ale że to nie jest główny produkt, tak, w ciągu roku, który jemy. To jest też tak jak ze słodyczami. Kiedy je sobie odpuścimy, to sami możemy decydować, czy chcemy zjeść, czy nie, a to nie jest tak, że musimy. Bo z reguły słodycze nami rządzą większością osób, że muszą jeść, że jak źle się czują, jak nie zjedzą raz dziennie, czy raz na kilka dni przynajmniej. Tak. Większy, bo ktoś tu napisał, że no nie, tyle smaków, to by było marnotrawstwo urodzaju. I tak i nie, bo my dzisiaj tę wielość smaków mamy tylko dla zaspokojenia naszych emocji. Emocjonalne jedzenie towarzyszy większości ludzi. Tak się mówi, tak się odmienia? Emocjonalne jedzenie, a nie odżywcze jedzenie. Więc pytanie, gdzie jesteśmy? Tak? Czy chcemy sobie przerobić tę naszą świadomość, podświadomość, przepływy energetyczne, zrozumienie i zintegrować to z naszym ciałem, żeby to było naturalne i ja jem to, co odżywia moje ciało, czy nie i korzystam z różnorodności i jem emocjonalnie. Słuchajcie, ja spędziłam wiele lat w Azji, gdzie tam jest tyle smaków, tyle produktów, naprawdę, dużo więcej niż w Europie, takich dostępnych po prostu na co dzień na ulicy. I pamiętam pierwsze lata, kiedy jeździłam do Chin, próbowałam wszystkiego, ale absolutnie wszystkiego. Jeszcze byłam wtedy maksymalnie chuda i miałam taką szybką przemianę materii. Jadłam wszystko. A parę lat później, jak już byłam bardziej świadoma, jak dużo pracowałam już ze swoją energetyką, jak wyjeżdżałam do Hongkongu, mimo że na każdej ulicy po prostu wszystko krzyczy i to tam są takie rzeczy, że po prostu, że można by umrzeć po prostu, dać się zabić, pokroić, żeby to zjeść. W ogóle nie miałam takiej potrzeby. Kompletnie. Dlaczego? Bo byłam świadoma tego, jakie produkty, jak wpływają na moje ciało i co moje ciało chce jeść. To jest najważniejsze, żeby być świadomym, co twoje ciało chce jeść. Jeżeli twoje ciało, nie umysł,
nie język. Jeżeli twoje ciało mówi, chcę zjeść pizzę, bo jest dla mnie dobra, zjedz. Ale jeżeli istnieje ułamek prawdopodobieństwa, że żołądek powie, nie chcę, to znaczy, że jedząc pizzę zatruwasz się. Słuchajcie, zróbcie sobie taki mały eksperyment. To jest taki eksperyment zaufania do siebie, do swojej intuicji, czyli do kierowania się właśnie tą przestrzenią umysłu, czyli serca, a nie umysłu, który mamy w głowie. I kiedy będziecie następnym razem w restauracji, często siedzimy, otwieramy menu, wertujemy jedną, drugą, trzecią stronę, zastanawiamy się, co zjeść, nie wiemy. Następnym razem, kiedy weźmiecie menu, to tam, gdzie wam padnie wzrok, ewentualnie jak będziecie jechali palcem i tam, gdzie poczujecie i tam, gdzie się zatrzymacie, albo gdzie wam się wzrok zatrzyma, wybierzcie to danie, bo wasze ciało zawsze wie, co dla was jest najlepsze i co ono chce zjeść. Bo to jest taka trochę walka między tym, co ja chcę zjeść, a tym, co chce moje ciało zjeść, bo musimy jednak tutaj się rozróżnić. A może nawet nie ja, bo w sensie energetycznym to nie potrzebujemy takiego jedzenia, jakie jemy, tak? Że cukru, ktoś tam pytał o kawę, jak pić kawę? No najlepiej nie pić, ale jak już pijecie, to zróbcie taką, która będzie dla was najlepsza. Nie? Tak, mówię tutaj o ja z przestrzeni umysłu, czyli z tym, kim się identyfikujemy, a kim nie jesteśmy, bo ani nie jesteśmy tym, kim wydaje się nam, że jesteśmy, ani nie jesteśmy też naszym ciałem. Nasze ciało to jest osobna, odrębna istota, która, można powiedzieć, żyje własnym życiem, dopóki my mu nie przeszkadzamy. Bo jak mu zaczynamy przeszkadzać za bardzo, no to ono też powoli przestaje żyć. Albo robi nam takie rzeczy, żebyśmy się w końcu zatrzymali i mówi nam konkretnie już. Albo się zatrzymasz i coś zmienisz, no albo niestety będziemy się musieli pożegnać. I wtedy ciało umiera. My nie umieramy, ale ciało nam umrze. Tak. I my sobie polecimy dalej. Szukać gdzie indziej zabawy. Dobrze. Dlaczego jeszcze warto dbać o ciało? Bo jak twoje ciało jest zdrowe, oczyszczone, lekkie, to wtedy szybciej manifestujesz, masz większą przejrzystość umysłu, widzisz więcej, jesteś w tu i teraz, a nie w tam i potem albo tam i zaraz. Łatwiej jest wrócić do momentu obecnego. Ciało i umysł to są takie nierozerwalne struktury, one są połączone i skostniałe. I teraz łatwiej wpłynąć na umysł, zmieniając swoje ciało. Dlatego my pracujemy też, oczyszczamy ciało, bo łatwiej jest zmienić umysł, kiedy ciało jest lekkie, kiedy nie ma toksyn. Jak ma toksyny, to umysł trudniej się zmienia. To musicie być świadomi tego. Nawet pracując z podświadomością, zawsze będzie jakaś bariera, jeżeli ciało jest pełne toksyn. Kto co jeść? Warzywa? Jedz to, co uważasz, że dla ciebie jest najlepsze zawsze. Większość osób poleca oczywiście surowe warzywa, owoce i tak dalej. Mówi się o tym, żeby była ta proporcja, powiedzmy 70% rzeczy na talerzu, które mają dużą zawartość wody. Bo na przykład chlebek nie ma wody. Jakieś tam burgery czy inne rzeczy za dużo wody w sobie nie mają. Bo jednak ta woda nam jest potrzebna do tego, żeby sprawnie funkcjonować. Aczkolwiek, mówię, zawsze kierujmy się tym, co czujemy. Jeżeli puścisz intencję, że chciałabyś spróbować jakiejś, nie wiem, diety, która będzie najlepsza dla twojego ciała, to puść taką intencję i zobacz, co do ciebie przyjdzie. Bo może jakiś artykuł się pojawi, może się jakieś pojawi znajomy jakiś temat wrzuci, gdzieś usłyszysz w radiu cokolwiek i tak po nicy do kłębka dojdziesz do tego momentu i do tej diety, która będzie właśnie właściwa dla ciebie, bo tych diet jest mnóstwo. Ja jakimś specjalnym zwolennikiem diet nie jestem. Bardziej kieruję się intuicją i czuciem, aczkolwiek od czasu do czasu robimy sobie takie, można powiedzieć, bardziej rygorystyczne jakieś diety, jakieś głodówki. Ale bardzo przyjemne. Ale tak, przyjemne, bo w tym nie powinno być też nic nieprzyjemnego. Czasami wiadomo, efekt może być na początku taki, że jeżeli mamy w sobie dużo toksyn, nagromadziliśmy dużo rzeczy, to jak robimy oczyszczanie, no to w pierwszej kolejności te toksyny wychodzą i mogą pojawiać się bóle głowy, złe samopoczucie, zmęczenie i tak dalej, to naturalne. Aczkolwiek jak interesuje was ten temat,
to go zgłębcie sami. Bo my tutaj nie będziemy się w tym klimacie tutaj rozwijali, bo to jest temat rzeka i trzeba by temu poświęcić osobny temat. Ja bym wrócił bardziej do tego rozgraniczenia na nasze ciało, na to, kim my jesteśmy, bo to, kim naprawdę jesteśmy, to w ogóle nie potrzebuje jedzenia ani niczego, żeby żyć, bo jesteśmy energią i wszystko jest energią i moglibyśmy równie dobrze czerpać energię ze słońca i świetnie prosperować, ale no mamy te nasze ciała, które żołądki, które w większych lub mniejszych ilościach tego jedzenia potrzebują. To też jest kwestia przekonań, bo zauważcie, że im mniej jecie, tym się lepiej czujecie. Kiedy zjemy coś tym bardziej ciężkostrawnego, to efekt jest taki, że jemy, żeby mieć energię, a zjemy coś i tej energii nie mamy, bo czujemy się senni, idziemy spać, najczęściej mamy ochotę na drzemkę po zjedzeniu jakiegoś dużego posiłku, więc być może niekoniecznie jedzenie nam służy. Tym bardziej takie, które jest dla nas, które obciąża nasz organizm, które jest ciężkie dla nas, ciężkostrawne. A sam byłem na takich głodówkach, mam znajomych, którzy robili głodówki 2-tygodniowe, 3-tygodniowe, miesięczne i dłuższe i po okresie pierwszego spadku energii, po kilku dniach czuje się człowiek coraz lepiej, po tygodniu czuje się bardzo dobrze, po 2 tygodniach ma tyle energii, mimo że nie je, jak nigdy wcześniej w życiu, tak? Dlaczego? No bo ciało pozbyło się toksyn i może wreszcie zacząć pracować tak, jak zostało do tego stworzone. Bardziej kwestia jedzenia to jest jednak pochodzi z umysłu, z przekonań naszych. Z emocji. My emocje zajadamy jedzeniem. Tak, a słuchajcie, emocje są z jednej strony może nie tyle co potrzebne, bo ktoś też się pytał, jak odróżnić emocje od uczuć. Emocje z reguły to są rzeczy, które nas ściągają w dół, a uczucia to są te, które nas podnoszą ku górze. Dobrze jest to pokazane na skali świadomości doktora Hawkinsa, my się często nią posługujemy. Emocje są na skali poniżej 200. To są emocje typu złość, żal, strach, co my tam jeszcze mamy? Wstyd i tak dalej, gniew. Ale słuchajcie, ja mam prostsze, bo korzystałam z tych 2 słów, może prostsze zaproponuję rozwiązanie. Odczucia, takie, które są dla Ciebie pozytywne i odczucia takie, które są dla Ciebie negatywne. Negatywne, które Cię ściągają w dół, ograniczają, powodują spadek energii, powodują, że się zachowujesz nie tak, jakbyś chciał, nie tak, jakbyś chciała. I odczucia takie, które Cię budują, motywują, podnoszą Ci energię, tak? Po prostu stwórz sobie takie 2 kategorie, gdzie jestem, czy jestem poniżej kreski, czy jestem nad kreską. Pamiętajcie, że energia to też wasze dobre samopoczucie, czyli jak dbacie o swoje ciało, pamiętacie, że emocje są tylko z umysłu i nie skupiacie się na emocjach swoich, tylko bardziej skupiacie się na uczuciach tych, które was ciągną w górę, czyli uczucia to jest na przykład miłość chociażby, radość. Jeżeli będziecie kierowali samą radością i robili te rzeczy, które sprawiają wam radość, jak najczęściej, które was sprawiają, że czujecie się lepiej po prostu, to automatycznie też wasza energia będzie się podnosiła. Tych rzeczy jest wiele. Emocje niesamowicie silnie przyciągają energię. Jeżeli mówimy o prawie przyciągania, emocje są takim magnesem na różnego rodzaju energię. I w zależności od tego, jakie nasze emocje są, a z reguły są, jakie są, i można powiedzieć, im niższe emocje, czyli typu właśnie żal, gniew, złość i tak dalej, im niższe emocje, tym silniej przyciągają energię. Czyli im częściej przebywamy w tych stanach emocjonalnych, im częściej dajemy się kierować emocjami, tym więcej przyciągamy takich samych rzeczy do swojego życia. Tak działa prawo przyciągania, wprost. Im bardziej się skupiasz na czymś, tym więcej tego masz. Aczkolwiek emocje mają to do siebie, że mają dużo większą siłę. W sensie, że dużo łatwiej przyciągają tego typu sytuacje, więc mamy wtedy więcej okazji do tego, żeby trochę ponarzekać i w tych emocjach poprzebywać, co cieszy umysł nasz, bo wtedy on ma pełne ręce roboty. I on wtedy się czuje i mówi, widzisz? Mówi, są emocje są ważne. I ja jestem bardzo emocjonalną osobą. I wielu z was, którzy uważa się właśnie za takie emocjonalne osoby. Właśnie, mówi się na przykład osoby wysoko wrażliwe. Wysoką wrażliwość też można wyleczyć w 3 minuty,
pod warunkiem, że wiesz jak i że przestajesz siebie nazywać w ten sposób, że dajesz sobie etykietkę z diagnozą, bo to nie jest wysoką wrażliwość, tylko takie rozproszenie energii w ciele i niezrozumienie tego, jak można zamienić jedną emocję na drugą, że po prostu gdzieś się w tym gubimy. Ale świadome ukierunkowanie się na to, jak przejść z jednej emocji w uczucie, tak jak to Paweł nazwał, czy z jednej emocji takiej nieprzyjemnej w inną, w odczucie bardzo przyjemne i jak pracować z tymi 3 mózgami, żeby ta energia nam się nie rozwalała, nie wywalała się na zewnątrz, bo tak jest, nie kontrolujesz, nie wiesz co się dzieje i po prostu wylatuje z ciebie. Więc jeżeli umiesz pracować z emocjami i kontrolujesz przepływ energetyczny, to nie ma czegoś takiego jak wysoką wrażliwość, bo nagle pojawia się harmonia, równowaga, spokój wewnętrzny, dystans, jak to czasami mówią, taki chill i wszystko jest okej. Sposobem niektórych osób na przyciągnięcie właśnie energii, na przyciągnięcie uwagi, atencji innych jest zrzucanie takich emocjonalnych bomb. I możecie znaleźć takie osoby w swoim towarzystwie lub czasami też być takimi osobami, które ja nazywam drama queen albo drama king, czyli ogólnie królowie dramatu. Cokolwiek się nie wydarzy, tą daną rzecz, sytuację robią 10 albo 100 razy większą, niż ona w rzeczywistości jest, czyli pomnażają to, skupiają się na tym, to robi się coraz większe i osoby te są w ogóle tego nieświadome, że tak robią i że to jest ich sposób na przyciągnięcie energii i przez to właśnie, że są nieświadome, robią tak często i robią tak zawsze i wiecznie są nieszczęśliwe, wiecznie coś im się przydarza, wiecznie jest coś nie tak, dopóki nie zauważą tego schematu, tego wzorca, dopóki nie będą potrafili przerwać tego wzorca i zamienić go na coś innego, na wyjście poza ten umysł i zejście przede wszystkim do przestrzeni kierowania się przestrzenią serca, która jest przestrzenią uczuć. Ktoś tam zapytał, kilka pytań się pojawiło, to może do nich wrócimy. To wracajmy. Też tak zapowiedzieliśmy, że będziemy gdzieś tam odpowiadać na pytanie. To było jedno fajne pytanie na temat dziecka i ducha, to ja na końcu odpowiem, ale już chciałem na razie zamknąć ten temat emocji, jedzenia i tego wszystkiego, więc ktoś się jeszcze pytał, ale wytrzymaj 72 godziny bez jedzenia. No daj spokój, Asia, 70 to jest nic. To jest nic. Słuchajcie, no ale to nie jest tak, że nie jecie, to jest po prostu świadome bycie w tym czasie. Picie dużo wody, odpowiedniej wody. Tak? Jak będziesz miała intencję, będziesz miała cel określony, będziesz wiedziała, po co to robisz. To nie jest tak, że ktoś cię zamyka w pokoju i ci nie daje jeść przez 72 godziny, bo wtedy zwariujesz i będziesz bardzo głodna, ale kiedy wiesz, że nie potrzebujesz tego jedzenia przez te 72 godziny, jeżeli umówisz się ze swoim ciałem, poinformujesz go, że słuchaj, od poniedziałku, powiedzmy za tydzień, robię sobie 3-dniową głodówkę, przygotuj się na to. Świadoma komunikacja z ciałem, to jest najważniejsze. Jeżeli też oczywiście dobrze jest nie jeść, jak ktoś tu napisał dzień przed pizzy carbonary z lodami, tylko zrobić sobie takie, jeść coraz lżejsze rzeczy przed samą taką głodówką, ale 72 godziny nie jest żaden problem, to jest od ręki można zrobić. I paradoksalnie najtrudniejsze jest tam powiedzmy ta pierwsza doba. Potem jest tak, że jak już jest 3. dzień tej głodówki, 72 godziny i masz takie poczucie, że kurczę, że to w sumie mogły mieć 4., 5., 6. dzień, nie ma to już znaczenia. Nie przestajesz być głodna, bo głód jest przede wszystkim tutaj, z głowy pochodzi. Spróbuj sobie kiedyś, poczytaj sobie o tym, jest mnóstwo materiałów, jak bezpiecznie przejść taki proces, taką głodówkę, jak to zrobić, żeby była z jak największą korzyścią dla ciebie i twojego ciała. Także wierzymy, że jesteś w stanie to zrobić, każdy jest, to nie jest żaden problem. Ja zachęcam do poszerzania swojego zrozumienia, do swojej świadomości, bo jak my przychodzimy z takim przekonaniem, że nie da się, albo że to jest trudno, to jest niemożliwe, albo że nam zaszkodzi, to tak będzie trudno i nam zaszkodzi. Ale kiedy ty jesteś świadomy, wiesz, na czym polega rzeczywistość, wiesz, czym jesteś, wiesz, jakie są zasady gry w tej rzeczywistości, to nie jest żaden problem.
Nie jest żaden To problem. jest zupełnie naturalne, bo tak jak się dowiadujesz, ja na przykład nigdy nie piekłaś ciasta drożdżowego. Nie masz pojęcia, jak się piecze ciasto drożdżowe i wydaje ci się, że to jest najtrudniejsza rzecz na świecie, a nagle dostajesz przepis, gdzie są 3 składniki czy 4 składniki i się okazuje, że to jest super proste. Tylko wiesz, o co chodzi, dostałaś przepis, znasz składniki, wiesz po kolei, co wykonać. Siadasz i robisz ciasto drożdżowe, albo piękne urośnie, albo trochę mniejsze, ale zawsze wyjdzie jakieś. I tak samo jest ze zrozumieniem. Dlatego ta grupa się nazywa świadomość, żeby wiedzieć, że coś można zrobić. My nie będziemy mówić, od dzisiaj masz robić głodówki. Absolutnie nie, bo jeżeli dzisiaj wierzysz, że ci zaszkodzi, nie rób. Ale jeżeli twoje zrozumienie się poszerza, jeżeli wiesz na przykład, co to jest dusza, co to jest duch, czy duchy mogą tutaj być, w jaki sposób działa prawo przyciągania, w jaki sposób ja przyciągam do siebie pewne rzeczy, dlaczego mi się ciągle to coś przytrafia. Jeżeli wiesz to, jak działa i funkcjonuje wszechświat, to możesz robić co chcesz. I głodówka nie jest żadnym problemem. Nagle się okazuje, że głodówka albo świadome odżywianie, albo oczyszczanie organizmu jest proste jak linijka. Jak konstrukcja cepa. Jak konstrukcja cepa. Aczkolwiek z drugiej strony na pewnym też etapie tej głodówki ani takie oczyszczenie też nie jest Wam potrzebne, ale to już jest wysoki level zaawansowania i też najważniejsze jest zadanie sobie pytania, kiedy Twoje ciało czuje się lepiej. Zrób sobie czasami taką właśnie lżejszy tydzień albo kilka dni, albo 24 godziny głodówki, albo dłużej i zobacz, jak się po tym czujesz. Czy to jest dla Twojego ciała lepsze, czy nie? Być może nie, to wtedy nie rób. To jest, mówię, Dokładnie. my dajemy Wam wiele różnych możliwości i wymagamy od Was, abyście Wy sami je testowali na sobie, nie podążali za nami, ale wybierali te rzeczy, które dla Was są najlepsze, Wam służą, bo każdy jest inny i każdy jest na innym poziomie, na innym etapie i to należy uszanować i podchodzić do tego z pełnym zrozumieniem i akceptacją. Nie z chęcią zmiany, że teraz ja ci powiem, co masz zrobić, żeby być zdrowa i lepiej się czuć, bo może jak zjesz kilo pizzy i 2 kawałki czekolady, no to poczujesz się lepiej. Tak, w sensie twoje ciało się poczuje lepiej, bo nie emocjonalnie. Bo jeżeli emocjonalnie czujesz się lepiej, to znaczy, że jest coś do zmienienia, jest coś do podkręcenia, przetransformowania. Jeżeli twoje ciało czuje się lepiej, to jest ten kierunek, słuchajcie. Zatem pamiętajcie, jak was się w żołądku, jak się koncentrujecie, że jesteście głodni, to co się stanie? No będziecie jeszcze bardziej głodni, więc przekierujcie za każdym razem, czy dopadają was jakieś emocje, czy dopada was głód, przekierujcie emocje na coś innego, nie emocje, ale nawet uwagę swoją. Bo jak byście byli na przykład, bylibyście na wesołym miasteczku, byście poczuli głód, ale za chwilę ktoś by was zabrał na karuzelę, albo na jakąś zjeżdżalnię, albo na roller coaster, to co, myślicie, że na roller coasterze dalej byście byli, pamiętali, że jesteście głodni? Nie, walczylibyście o życie, ale o walce kiedy indziej, dobra. I co, nagle przestajecie być głodni, zapominacie o tym, czyli można, da się, więc jak się da, to się da. Ktoś zapytał, co my jemy. A co wy jecie tak na co dzień? My jemy Pizzę, wszystko, można czekoladę, powiedzieć. Wszystko. Pizzę, czekoladę. Nie, słuchajcie, smalec. czasami robimy sobie takie cheat meale, czyli na przykład Paweł bardzo lubi pizzę, więc ja zjem kawałek, Paweł 2. Włoska kuchnia jest najwspanialsza Tak. na świecie. Czasami sobie Ale zjemy wszystko jakieś włoskie danie, ale to jest rzadko. No częściej jemy takie rzeczy, które nasz żołądek o to prosi, więc to są rzeczy związane z warzywami, z owocami, więcej warzyw, ale takie przygotowane w stylu wegańskim albo wegetariańskim przede wszystkim. Ja osobiście nie jem mięsa, nie piję kawy, cukier bardzo rzadko. Ze swojego doświadczenia, na przykład dla mnie, najlepszym okresem pod względem takiej wysokiej energii był moment, kiedy byłem na stricte diecie wegańskiej. Trwało to 4 miesiące, że nie jadłem absolutnie nic, nawet święta wielkanocne, które spędzałem u babci, wiecie, stół zastawiony, jajka, mięska, majoneziki, cuda niewidy, a ja miałem przed sobą jakieś tam pieczywko z humusem i tylko tyle byłem w stanie, ale
miałem określony cel, wtedy trenowałem do zawodów Ironman i to był jeden z moich celów, więc powiedziałem sobie nie, przez taki okres czasu, przez 4 miesiące nie jem nic, żadnych słodyczy, wszystko tylko dieta wegańska, ale jak to wyglądało? Jaki był poziom energii? Poziom energii był taki, że trenując do Ironmana, Ironman to jest taki dwukrotna długość triatlonu, czyli tam pływamy, biegamy i jeździmy na rowerze. W kolejności trochę innej, nieważne. Aczkolwiek dość wymagająca dyscyplina i też wymagająca treningów dość intensywnych i długich. Takie treningi trwały po 3-4 godziny dziennie nawet, a z racji tego, że mam 2 dzieci, że pracuję, w sensie mam kilka firm, to ten czas treningowy z reguły zaczynał się u mnie koło 20-21, czasami koło 21, czasami nawet koło 22. I moje treningi kończyły się na przykład koło 1 w nocy. 2 godziny jeździłem na rowerze, potem od razu po rowerze musiałem iść biegać, bo tak się trenuje do triatlonu. Więc kończyłem trening o 12 w nocy, 2 godziny jeszcze sobie biegałem do 1, po czym chodziłem na basen na 6 rano. I miałem powiedzmy te 5 godzin, no nie, 4,5 godziny snu po treningu na następny trening wskakując i to był okres, gdzie nigdy nie miałem takiej ilości energii i nie miałem żadnych problemów, żeby tak robić. Więc da się, można. Aczkolwiek z racji tego, że ja jednak, tak jak wspomniałem, fan włoskiej kuchni i różnego rodzaju rzeczy, więc ja się nazywam, jestem tym flexi weganem, flexi wegetarianem, czyli nie podchodzę do tego ideologicznie, ale bardziej staram się skupić na tym, co w danym momencie dla mojego ciała jest najlepsze. Im bardziej zdrowe macie ciało fizyczne, tym pięknie ono wpływa na waszą emocjonalność, na waszą podświadomość, na waszą świadomość, na wasze zrozumienie. Chociażby taki prosty przykład, jak ktoś na przykład, znacie kogoś, kto pije alkohol i po alkoholu staje się agresywny? Znacie kogoś? Albo płacze? Gdy się otwiera i zaczyna płakać. Słuchajcie, alkohol wpływa od razu na wątrobę, tak? No bo idzie do krwiobiegu i od razu uderza w wątrobę i wątroba zaczyna dysfunkcjonować. Wątroba to takie emocje właśnie jak agresja, złość, żal. Mówimy czasami często, coś leży na wątrobie komuś, tak? Kiedy wątroba jest w nierównowadze, jest pełna metali, pełna toksyn i to nie jest oczyszczone, to będziemy doświadczać właśnie takich odczuć. Więc oczywiście energetycznie warto to oczyszczać, ale też fizycznie, bo my jesteśmy istotami wielowymiarowymi, energetycznymi i fizycznymi. Jeżeli będziemy oczyszczać tylko energię, super, to przejdzie w materię, ale po jakimś czasie. Ale jeżeli robimy to energetycznie i fizycznie, to wchodzi od razu. Tak, potrzebuje jakość wody, tak? No, organizm się składa z ilu? 70-80% z wody? Tak więc Potrzebuje wody, tak? Potrzebuje mieć dostarczanej wody, ale emocjonalnie zaspokajamy swój żołądek jedzeniem, produktami. W tych produktach też jest część wody. Jest dużo wody, w warzywach więc jest tak. bardzo dużo wody, więc czasami wystarczy właśnie napić się szklankę wody i problem głodu znika. Zresztą ogólnie słuchajcie, co znaczy jest problem głodu? Czyli co? My mamy problem głodu, właśnie, słuchajcie, popatrzcie na kraje trzeciego świata, tam jest problem głodu, nie? Chodzi o to, że mam problem. Może inaczej, tam nie patrzmy na trzeci świat, ale patrzmy na zwierzęta. Czy zwierzęta inaczej, zwierzę nigdy nie zje, kiedy jest najedzone już. Zje tyle, ile mu potrzeba i nie je. Zwierzęta się nie objadają. Nie ma otyłych zwierząt, no chyba, że wasze psiaczki i koteczki, takie koteły, które można by z tygrysem pomylić, gdyby je porównać, bo dzikie zwierzęta nie przejadają się. Jedzą tyle, im potrzeba, tylko tyle, żeby zaspokoić głód i nie więcej. I ten efekt takiego delikatnego głodu jest tak naprawdę wskazany. Powinniśmy kończyć jedzenie, kiedy jeszcze tak delikatnie czujemy, że jesteśmy głodni, bo po pierwsze informacja z mózgu dociera z żołądka do mózgu dociera po 20 minutach, że jest pełny, więc jak jemy szybko jeszcze, tym bardziej jak jemy szybko, to możemy zjeść 3 talerze obiadu zamiast jednego,
ale to mówię, to byśmy tu gadali do jutra. Przede wszystkim przypomnijcie sobie zwierzęta. Zwierzęta jedzą tyle, ile im potrzeba, nigdy więcej. I tak, i jaka jest informacja dla Was tutaj, bo to nie jest poradnik, co jeść, jak jeść i kiedy jeść. Jaka jest informacja dla Was? Jeżeli jecie za dużo albo za mało, to znaczy, że to jest problem emocjonalny. Że nie problem, tylko że to jest kwestia emocjonalna. I wracamy do emocji, do świadomej pracy, tego jakie mam przekonania, jaki mam poziom energii, czy moje ciało jest odżywione, czy jest pełne toksyn i metali, w sensie tego wszystkiego, co nam nie służy. Tak? I wracamy do tego. Wracamy do podstaw, to są podstawy. To są podstawy, aczkolwiek ważne i tak jak z reguły latamy gdzieś w tych okolicach i mówiłem Wam o rzeczach z wyższego poziomu zrozumienia, także dzisiaj trochę zeszliśmy na ziemię, bo kiedy nie zadbamy o to, żeby mieć tutaj te podstawy przerobione i tutaj mieć energię, tu się dobrze czuć, to ciężej nam będzie wskoczyć na ten wyższy poziom i zrozumieć te rzeczy i przede wszystkim wcielić je w życie, bo Wy informacje to już macie. Gdybyście nie mieli informacji, nie wiedzieli wielu rzeczy, to by Was pewnie tutaj nie było. A z racji tego, że już dużo wiecie, dużo się nauczyliście, dużo słyszeliście i tak dalej, to tu jesteście po to, żeby dowiedzieć się więcej. Barierą tego zrozumienia i barierą tego przede wszystkim wprowadzania tych informacji w życie, bo co innego jest właśnie mieć informacje, które są tylko informacjami, a co innego jest mieć wiedzę, bo wiedza to jest to informacje wprowadzone w działanie i one wtedy stają się waszym doświadczeniem. To jest prawdziwa wiedza, bo nie jest wiedzą czytanie książek, oglądanie YouTube'a i tak dalej, bo to jest tylko zbieranie kolejnych informacji. Wiedzą jest wcielanie tych rzeczy w życie i sprawianie, że to staje się waszym doświadczeniem, a będzie wam łatwiej, kiedy będziecie mieli dużo energii, dużo sił na to wszystko. Tak, gdzieś tam padło wcześniej pytanie, jak pracować z emocjami. No są konkretne procesy na to, akurat zajmujemy się tym na warsztatach, ale tak, żeby Wam podpowiedzieć coś, co możecie już wykorzystać dla siebie. Po pierwsze, jak się złapiecie na czymś, tak jak w tym przypadku, gdzie nie widziałam imienia, ale ktoś mówił, że przychodzę do domu, najem się i jestem potem zła na siebie. To jak już przychodzisz do domu, najesz się i zaczynasz być zła na siebie, to zatrzymać się, dosłownie zatrzymać się fizycznie i sprawdzić, jaką ja emocję teraz odczuwam. Czy to jest złość? Dlaczego jestem zła? Tak? Porozmawiać ze sobą przez chwilę. Dlaczego jestem zła? Co tak naprawdę daje mi ta złość? Dobrze, kochani, ostatnia rzecz na koniec, jak zwykle napiszcie jedno zdanie, jedno słowo, jedną rzecz, którą dzisiaj zabieracie ze sobą, co z wami zarezonowało, co wam zaklikało, co jest wam po tym dzisiejszym spotkaniu najbliższe. Wszystkiego dobrego. Pa! Dobrej nocy.